Cześć! Tak się złożyło, że dopiero co mieliśmy odcinek Prima Aprilisowy, a tu drugi epizod muzycznego subiektywu związany z kalendarzem. Ale myślę, że trudno lepszą okazję niż Wielkanoc, by powiedzieć kilka słów o Jesus Christ Superstar. Ponad 50 lat temu ta rock opera wzbudzała sporo kontrowersji. Jak jest dziś? Nie umiem powiedzieć. Ja w każdym razie żadnych kontrowersji wywoływać nie zamierzam. Chcę tylko przypomnieć ten dwupłytowy zestaw świetnych piosenek, o którym może nie wszyscy słyszeli. Jeśli interesuje Was, co mają z nim wspólnego Deep Purple, dwóch papieży, konkurs Eurowizji i papierowa serwetka, zapraszam na nowy odcinek muzycznego subiektywu. W szerszej świadomości Jesus Christ Superstar funkcjonuje chyba przede wszystkim jako musical, wystawiany setki razy na scenach całego świata, w tym oczywiście na słynnym nowojorskim Broadwayu. Znany jest też dobrze z adaptacji filmowej pochodzącej z roku 1973. Natomiast nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zanim doszło do jakichkolwiek przedstawień, Jesus Christ Superstar zdobył sławę w 1970 roku jako koncept album. I od razu drobne sprostowanie, bo zdążyłem użyć już sformułowań rock opera i musical. Czy są to zatem terminy, które można stosować wymiennie? No nie, a przynajmniej ja będę tego unikał. Podstawowa różnica jest bardzo prosta. Rock opera to dzieło w całości muzyczne, składające się wyłącznie z piosenek, wykonywane oczywiście stowarzyszeniem zespołu rockowego i dostępne przede wszystkim w formie płytowej, aczkolwiek bywa, że jest potem przenoszone na scenę czy srebrny ekran. Z kolei musical obok piosenek zawiera sceny dialogowe. Jest też stworzony z myślą o wystawianiu na scenie, a zatem ważną rolę odgrywa w nim taniec i aktorstwo. Poza tym musical, rzecz jasna, nie musi mieć rockowego charakteru. W przypadku Jesus Christ Superstar wypada zatem mówić o rock operze, chociaż potocznie w kontekście jego wersji scenicznych nazywa się go często musicalem. No dobrze, a skąd w ogóle wziął się pomysł na podobne przedsięwzięcie? Winnych jest dwóch Anglików, poeta i tekściarz Tim Rice oraz kompozytor Andrew Lloyd Webber. Zanim przystąpili do pracy nad opowieścią o Jezusie, mieli na koncie napisany, lecz niewystawiony musical The Likes of Us oraz cieszący się umiarkowaną popularnością musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, czyli Józef i cudowny płaszcz snów w Technicolorze, stworzony w 1968. Innymi słowy, trochę byli znani, ale nie za bardzo. Szukając pomysłu na kolejny musical, Rice i Webber kombinowali nad muzyczną wersją historii Mojżesza. Nic z tego ostatecznie nie wyszło, ale to z tego okresu pochodzi melodia, która potem rozbrzmiewa w utworze Superstar. Ponoć Webber wymyślił ją, po czym wyleciała mu z głowy. Gdy szczęśliwie sobie przypomniał, szedł akurat londyńską Fulham Road i mijał restaurację Carlos Place. Zajrzał tam i poprosił o kartkę papieru, aby szybko zapisać pomysł. Otrzymał wprawdzie tylko papierową serwetkę, ale to wystarczyło, by uchronić główny temat od zapomnienia. Nie jest do końca jasne, kiedy duet zamienił Mojżesza na Jezusa, ale ponoć zasugerował im to dziekan katedry św. Pawła w Londynie Martin Sullivan. Rice i Webber wcale nie byli do tego pomysłu przekonani i wszystko zmieniło się dopiero w momencie, gdy tekściarz wyszedł z oryginalną propozycją. Co, gdyby ostatni tydzień z życia Chrystusa pokazać w dużym stopniu oczami Judasza, a w głównym bohaterze skupić się przede wszystkim na jego aspekcie ludzkim? Ponoć zainspirował go do tego tekst piosenki Boba Dylana We've Got on Our Side, w której padają słowa: przez wiele mrocznych godzin myślałem o tym, że Jezus Chrystus został zdradzony przez pocałunek. Ale nie mogę myśleć za ciebie, będziesz musiał zdecydować, czy Judasz Iskariota miał Boga po swojej stronie. Druga, nieco odmienna inspiracja pochodziła ponoć z reklamy przedstawiającej popularnego piosenkarza Toma Jonesa w koszulce z napisem The Superstar. To z kolei pozwoliło spojrzeć na postać Chrystusa jako idola tłumów. Zmiana perspektywy na niekonwencjonalną, dla niektórych wręcz obrazoburczą, stała się motorem ich dalszych działań, a jak pokazał czas, również kluczem do niewiarygodnego sukcesu. Fakt, że obaj twórcy zapalili się do tego pomysłu, nie oznaczał oczywiście, że inni zareagują równie entuzjastycznie. Szukając chętnych do sfinansowania tego przedsięwzięcia, Rice i Webber odwiedzali kolejne teatry, ale ówcześni producenci nie byli zainteresowani wystawieniem rockowej opery o tematyce biblijnej. Według kompozytora jeden z nich powiedział wprost: chyba sobie jaja robicie, to jest najgorszy pomysł w historii. Na szczęście Tim Rice miał i inne dojścia, dzięki czemu panowie mogli przedstawić koncepcję Mike'owi Linderowi,
producentowi i jednocześnie szefowi działu Artists and Repertoire w wytwórni MCA. Mimo że temat był ryzykowny, Linder dostrzegł jego potencjał i postanowił zrobić podejście do tematu. Zachował się jednak ostrożnie i zdecydował, że na początek MCA wyłoży pieniądze na sam singiel. Jeśli zażre, ruszą z produkcją całej płyty. Na bezrybiu i rak ryba, więc Rice z Weberem nie wybrzydzali, tylko chętnie z okazji skorzystali. W nagraniu singla Superstar udział wziął Murray Head jako Judasz Iskariota, wspierany m.in. przez zespół The Grease Band, orkiestrę i chór Trinidad Singers, w związku z czym produkcja i tak kosztowała małą fortunę. Singiel, udanie łączące elementy symfoniczne z bluesem, rockiem, soulem i gospel, ukazał się pod koniec 1969 i w Stanach dotarł do pozycji 74, co wystarczyło, aby Linder dał zielone światło na pracę nad płytą. Co ciekawe, singiel wrócił na listę przebojów rok później, docierając do pozycji 60. Potem na chwilę z niej wypadł, po czym wrócił raz jeszcze, docierając do miejsca 14, no czyli do 3 razy sztuka. Rice i Weber zabrali się do pracy, werbując do obsady swojej rockopery niezły zestaw artystów. Partię Judasza wykonywał znany już z singla Murray Head, który w tym okresie skończył akurat występy w musicalu Hair, wystawianym na londyńskim West Endzie. Możecie kojarzyć go też z 80'sowego hitu One Night in Bangkok, notabene pochodzącego z innego musicalu z tekstami Tima Rice'a, mianowicie chess, czyli szachy. W Kajfasza wcielił się Victor Brox, m.in. klawiszowiec i wokalista Ainsley Dunbar Retaliation, który, uwaga fani Black Sabbath, skomponował ich pierwszy singiel Warning, wydany w 1967, a który kilka lat później skowerowali Ozzy i spółka na swoim debiutanckim albumie. Szymonowi Zelocie udzielił głosu John Gustafson, znany z Mersey Beats i grupy Quatermass. I tu z kolei uwaga fani Deep Purple i Rainbow. Chodzi o ten sam zespół, którego numer The Black Sheep of the Family Ritchie Blackmore nagrał na pierwszym albumie Rainbow, wcześniej kłócąc się o niego z kolegami z Deep Purple. Sam Gustafson grał później na basie w Ian Gillan Band, więc generalnie świat jest mały. Z innych ciekawostek. W Piotra wcielił się Paul Davies z grupy Gracious, w Króla Heroda Mike Diabo z Manfred Mann, a w jednego z kapłanów Paul Raven, znany później szerzej pod pseudonimem Gary Glitter. W chórkach natomiast udzielał się m.in. Tony Ashton, znany później chociażby ze współpracy z Johnem Lordem i Ianem Pacem z Deep Purple. Na tym tle ciekawie wypada powołanie Yvonne Elliman do roli Marii Magdaleny. Była to artystka zupełnie nieznana, występująca w londyńskich klubach i barach tak naprawdę po to, by mieć z czego żyć. Yvonne wspomina, że w tym okresie w ogóle nie przepadała za muzyką, ale wkręciła się w narkotyki, potrzebowała kasy na utrzymanie i używki, dlatego śpiewała publicznie. Wokalistkę jakimś cudem wypatrzyli Rice i Weber, po czym dość nieoczekiwanie zaproponowali jej rolę Marii Magdaleny w swoim przedsięwzięciu. Skąd takie zaufanie do nowicjuszki? No, najwyraźniej mieli intuicję i dobrego nosa do obsady. Poza świetnymi wokalistami w nagraniach wzięli też udział pierwszorzędni muzycy. Podstawowy skład tworzyli tak naprawdę członkowie jednej kapeli, The Grease Band. Był to zespół towarzyszący Joe Cockerowi. Między innymi pojawił się jego boku na festiwalu Woodstock. W 1970 Cocker zrezygnował ze współpracy z nimi i muzycy przez jakiś czas trzymali się razem, wydali też 2 płyty pod własnym szyldem, potem ostatecznie porozchodzili się do innych składów. Jednak zanim do tego doszło, zdążyli odcisnąć swe piętno na podwójnym albumie z Jesus Christ Superstar. Żeby odpowiednio ich uhonorować, byli to Henry McCullough i Neil Hubbard na gitarach, Alan Spencer na basie i Bruce Rowland na perkusji. McCullough grał potem m.in. w Spooky Tooth i The Wings Paula McCartneya. Hubbard i Spencer trafili potem m.in. do Kokomo i Roxy Music, a Rowland do Fairport Convention. Członków The Grease Band wspierali na płycie J. Peter Robinson na instrumentach klawiszowych oraz Chris Mercer na saksofonie tenorowym. I warto dodać, że Hubbard i Mercer znali się też z innej brytyjskiej formacji Juicy Lucy. Oczywiście oprócz wymienionych artystów na płycie pojawiła się też cała rzesza innych muzyków, grających chociażby na instrumentach smyczkowych czy dętych. Ale to wszystko i tak tylko przystawka przed daniem głównym. Prawdziwym hitem, przynajmniej z mojej perspektywy, był fakt, że w roli Jezusa obsadzono Iana Gillana. Jak do tego doszło? W tym okresie na rynku dopiero co ukazał się album Deep Purple in Rock, a że grupa szybko zaczęła zdobywać popularność, zaś jej utwory fale radiowe, Tim Rice usłyszał Child in Time i wykonanie wokalne od razu go powaliło. Uznał, że maniera Gillana i jego możliwości pasują idealnie do koncepcji, nad którą właśnie pracują. Skontaktował się z nim i zaprosił go na spotkanie w mieszkaniu Andrew Webera. Na miejscu autorzy rockopery streścili wokaliście pomysł
i zaprezentowali partie, które miałby wykonać. Gillan przyznaje, że z początku trudno mu było przekonać się do projektu, zwłaszcza że obejmował naprawdę sporo tekstu. Jak wspomina, refreny od razu mu się spodobały, były świetne. Natomiast nie najlepiej dogadywał się z Andrew i trochę czasu zajęło, żeby wyczuł, w którym kierunku to wszystko właściwie zmierza. Tak naprawdę, gdyby nie sympatia, którą od razu poczuł do Tima Rice'a, chyba by się w to nie zaangażował. Ostatecznie Ian przetrwał próby w mieszkaniu Andrew, dzięki czemu wizyta w studiu poszła gładko. Tak naprawdę swe partie Gillan zarejestrował raptem w kilka godzin, co robi wrażenie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wbrew pozorom nie jest postacią, która udziela się na płycie najwięcej. Tu trzeba być sprawiedliwym. Równie dużo, jak nie więcej, miał do roboty, zgodnie z podstawowym założeniem, Murray Head jako Judasz. I on również wywiązał się z powierzonego zadania wyśmienicie. Od siebie dodam jeszcze, że o fakcie, iż Gillan świetnie się do tej powierzonej roli nadawał, może świadczyć również inne nagranie, które miał już na swoim koncie. Fani Deep Purple oczywiście je znają, ale mniej w temacie zorientowani niekoniecznie. A numer jest moim zdaniem świetny, chociaż przez to, że był wydany tylko na singlu i nie pojawił się na regularnym longplayu, pomijając jakieś składanki, jest trudno dostępny, a przez to też mało znany, może nawet zapomniany. Mam na myśli Hallelujah, ale nie to Leonarda Cohena, a inną piosenkę, w oryginale nagraną przez The Derek Lawrence Statement pod tytułem I Am The Preacher. Wersja Deep Purple, zarejestrowana w roku 1969, była pierwszym nagraniem nowego składu, już z Ianem Gillanem na wokalu i Rogerem Gloverem na basie, chociaż ten ostatni nie był jeszcze wtedy oficjalnym członkiem zespołu i wziął udział w nagraniu jako muzyk sesyjny. John Lord wspomina, że tak naprawdę było to trochę przesłuchanie i test, czy nadają się do tej roboty. Chociaż singiel przepadł na listach, jak dla mnie zrobili w nim pierwszorzędną robotę. I w zasadzie mamy w nim to, z czym Ian zmierzył się już rok później podczas pracy nad Jesus Christ Superstar. Religijną tematykę połączoną z rockiem i okraszone to wszystko jego niepowtarzalnymi krzykami. No dobrze, to może teraz nieco o muzyce na finalnym albumie. Na dwie płyty złożyły się w sumie 23 kompozycje, w tym dwa utwory instrumentalne, zamykające całość w klamrę. Opera zaczyna się dość klasycznie uwerturą, która przekrojowo prezentuje główne tematy muzyczne. Natomiast od pierwszych dźwięków wiadomo, że klasycznie na pewno nie będzie, bo obok partii orkiestrowych słyszymy też rockowy skład. Wszystko sprytnie ze sobą połączone w prawdziwie wybuchową mieszankę. Fanom rocka spodobać powinien się zwłaszcza mocno transowy, z lekka orientalny riff, który powtórzony zostaje w następnym na płycie Heaven on Their Minds, pierwszym popisie Mariah Heada w roli Judasza Iskarioty. Ale w tej piosence dzieje się dużo więcej, bo Andrew Lloyd Webber sprytnie żongluje najróżniejszymi stylami, czerpiąc garściami również soulu czy gospel. Te inspiracje słychać zwłaszcza w następnym numerze What's the Bass, kapitalnie bujającym za sprawą basu Alana Spennera. A ja szczególnie lubię moment, w którym po raz pierwszy wchodzi Gillan z tym swoim Why Should You Want to Know? Dodatkowo w drugiej części tej kompozycji Strange Thing Mystifying wokalista Purple ma okazję po raz pierwszy zaprezentować swoje wysokie rejestry. Może jeszcze nie chodzą ciary po plecach, ale już wiemy, że będzie dobrze. Everything's Alright z kolei urzeka delikatnym śpiewem Yvonne Elliman, z którym ciekawie kontrastują mocniejsze partie Heada i Gillana. Całość sprawia wrażenie kołysanki, którą Maria Magdalena śpiewa utrudzonemu Jezusowi. I ten pozornie błogi nastrój burzy kolejny utwór This Jesus Must Die, w którym przysłuchujemy się na razie faryzeuszy, a przynajmniej jego pierwsza część wywołuje gęsią skórkę, bo potem robi się już bardziej piosenkowo i trzeba przyznać, że też przebojowo. No ale trudno, żeby było inaczej. Andrew Webber miał wyraźnie łeb do tworzenia chwytliwych melodii, a potwierdza to Hosanna, śpiewana przez tłum witający Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. Jeśli ktoś czeka na bardziej rockowe granie, to powinien zadowolić go dynamiczny utwór Simon Zerotes z kotłującą sekcją rytmiczną, ale też z dęciakami i soulowymi elementami w partiach wokalnych, zwłaszcza w chórkach. Utwór, który dość nieoczekiwanie przechodzi w pór Jeruzalem. Oszczędne, smutnie zaśpiewane przez Gillana. Od razu dodam, że jeśli ktoś oczekuje po tej płycie, nie wiem, wybuchowego hard rocka jak na In Rock Deep Purple, to tym albumem będzie rozczarowany. Ale jeśli jest żonny po prostu ciekawych aranżacji i przebojowych tematów, to dobrze trafił. Dla fanów Iana Gillana jest to też okazja, aby poznać różne oblicza tego wszechstronnego wokalisty, nie tylko rozdzierające krzyki, które oczywiście też się pojawiają. Spokojny nastrój zadumy utrzymuje się też w Pilate's Dream, tu w roli Piłata Barry Dennen. A potem zachodzimy do
wypełnionej przekupniami świątyni. Jest więc i mocniej, i hałaśliwiej. Chociaż rytmiczna partia chóru wprowadza też nieco taki hipnotyczny klimat. Nagle przerwany histerycznym wejściem Gillana, który przegania całą tę hałastrę. Na moment robi się spokojniej, a potem hipnotyczny śpiew powraca w ustach chóru trędowatych, których natręctwo znowu zmusza Gillana do krzyku. Strudzonego Jezusa do snu kołysze krótkie powtórzenie Everything's alright. A potem mamy wielki przebłysk tej płyty I Don't Know How to Love Him w wykonaniu Yvonne Elliman. No, co tu dużo mówić. Piękna piosenka, której urokowi nie oparła się nawet Sinead O'Connor, nagrywając po latach swoją wersję. Co ciekawe, ten utwór został opublikowany na singlu dopiero jako odpowiedź na popularność coveru. Otóż wiosną 1971 na listach w Stanach zagościła przeróbka tej kompozycji w wykonaniu Helen Reddy i radziła sobie tak dobrze, że MCA w odpowiedzi szybko wypuściła na singlu wersję oryginalną. Wprawdzie wersja Reddy doszła do miejsca 13, a wersja Elliman do 28. Po latach to jednak wykonanie oryginalne jest uważane przez krytyków za lepsze. A w dobie YouTube'a nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście porównali sobie obie wersje i sami zdecydowali. Pierwsza część albumu kończy się mocnym uderzeniem, żywiołową wiązanką Damned for All Time i Blood Money z popisem Murraya Heada, który przeżywa wewnętrzne rozterki, nim zdecyduje się wydać swego nauczyciela faryzeuszom. Drugi krążek rozpoczyna The Last Supper, czyli Ostatnia Wieczerza, w której chwytliwy refren śpiewany przez apostołów jest udanie zderzony ze smutną partią Jezusa oraz z dużo agresywniejszą wymianą zdań między nim a Judaszem. To moment, który też świetnie obrazuje, jak bardzo skupieni na doczesności i sobie są wszyscy uczniowie Jezusa, wszyscy apostołowie, wszyscy poza Iskariotą, który jako jedyny widzi i rozumie więcej, aczkolwiek dokonuje niewłaściwego wyboru. A potem mamy Getsemani z dopiskiem I Only Want to Say, solowy popis Iana Gillana w Ogrodzie Oliwnym. Dla wielu fanów to jedno z jego szczytowych osiągnięć i trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza gdy słyszymy jego przejmujący wrzask, gdy śpiewa frazę Why should I die, czyli dlaczego powinienem umrzeć. Nie jestem trenerem śpiewu, ale znalazłem informację, że wokalista wchodzi tutaj na dźwięk G5, czyli dźwięk G w piątej oktawie według notacji amerykańskiej albo w drugiej oktawie według polskiej notacji. Generalnie oznacza to naprawdę wysoką nutę, rzadko kiedy dostępną dla facetów. Może dla uproszczenia. Czasem można usłyszeć określenie, że ktoś zaczął z wysokiego C, czyli od razu z bardzo wysokiego poziomu. No więc wysokie G jest jeszcze wyżej. Ponoć przed tym legendarnym wykonaniem Rice i Weber zachęcali Jana, by improwizował, więc nic dziwnego, że chłop poszedł na całość. A twórcy opery mogli sobie jedynie pogratulować wyboru, bo wraz z tym wykonem nie tylko Gillan, ale i Jesus Christ Superstar z pewnością na trwale zapisali się w historii muzyki. Kolejne na płycie The Arrest, wracające do tematów muzycznych z Was the Bass i The Temple oraz krótkie Peter's Denial, prowadzą nas do wizyty w pałacu Piłata, obrazowanej utworem Pilate and Christ. To dość teatralny moment, głównie śpiewany monolog Rzymianina z powracającym w końcówce refrenem z Hosany. A potem mamy zupełną zmianę klimatów i King Herod's Song, czyli piosenkę króla Heroda, bardzo wesołą i skoczną, w klimacie rzekłbym wodewilowym, co doskonale służy satyrze na władzę. Warto dodać, że ten utwór pochodzi z recyklingu. Rice i Weber napisali go oryginalnie pod tytułem Try It and See jako propozycję na konkurs Eurowizji w 1969, a po odrzuceniu numer nagrała na singlu Rita Pavone. Teraz kompozytorzy skorzystali z niego raz jeszcze, zmieniając oczywiście tekst. Wraz z początkiem oryginalnej czwartej strony winyla robi się coraz mroczniej i poważniej. Na pierwszy ogień Judas Death, dynamiczny powrót do tematów z Damned for All Time, Blood Money i I Don't Know How to Love Him, a w końcówce do hipnotycznego riffu z Heaven on Their Minds. Judasz popełnia samobójstwo, a Jezus wraca przed oblicze Piłata i rozpoczyna się proces. Temu momentowi odpowiada Trial Before Pilate. Znowu mocno teatralny i orkiestrowy, aczkolwiek po raz kolejny z powracającym transowym motywem, gdy Jezusowi wymierzana jest chłosta. Zarówno ten fragment, jak i poprzednia wizyta u Piłata to są utwory, słuchając których zawsze się zastanawiam, czy Roger Waters jakoś się nimi inspirował, tworząc fragment The Wall, w którym również toczy się sądowa rozprawa. Jeśli generalnie miałbym się czegoś czepiać, to właśnie tych momentów takich dialogowych, gdy robi się trochę mało piosenkowo, brakuje chwytliwych czy choćby wyrazistych melodii, aczkolwiek wciąż wszystko jest śpiewane lub zbliżone do melorecytacji,
Ale z drugiej strony rozumiem, że trudno ubrać wszystko w efektowne melodie, gdy tak naprawdę bohaterowie przedstawienia muszą się nagadać. W końcówce rozprawy tłum domaga się ukrzyżowania, na co Piłat niechętnie przystaje, rozdrażniony milczeniem Jezusa i presją gapiów. I w tym momencie słyszymy fanfary i cały na biało wjeżdża utwór Superstar oraz Duch Judasza, czy może jego głos z zaświatów. To jeden z najbardziej znanych momentów płyty, hit pełną gębą bez dwóch zdań. A potem mamy dźwiękową grozę. To crucifixion, czyli moment ukrzyżowania. I autorom udało się stworzyć tu ilustrację idealnie odpowiadającą horrorowi Golgoty. Jest drażniąco, jest hałaśliwie, z lekka kakofonicznie i ja ten moment mam ochotę zawsze przewinąć. Ale takie jest jego założenie, tu nie ma być przyjemnie. Ian Gillan wspomina, że do tego fragmentu, choć miał tu relatywnie mało do powiedzenia czy zaśpiewania, podchodził kilka razy, tak silnie go poruszył. Jesus Christ Superstar kończy się wraz ze śmiercią Jezusa. Ostatni fragment to instrumentalne John 1941, przywołujący pojawiający się już wcześniej na płycie przejmujący temat, tym razem na smyczki. Tytuł to oczywiście nawiązanie do Ewangelii Świętego Jana i słów: a na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Z samej historii nie chciałem streszczać, bo myślę, że jest doskonale znana i, co warte podkreślenia, fabuła opery nie odbiega w podstawowych faktach i punktach zwrotnych od tego, co znamy z Nowego Testamentu. Trzeba przyznać, że Tim Rice i Andrew Lloyd Webber porządnie się do projektu przygotowali, opierając swoje libretto na Biblii w wersji katolickiej oraz w wersji Króla Jakuba, czyli anglikańskiej, a dodatkowo korzystając m.in. z opracowania Life of Christ, czyli Życie Chrystusa, pióra Fultona J. Sheena, biskupa Rochester. I tę dbałość o wierność dostępnym źródłom widać w wielu miejscach, również w tekstach piosenek, które wielokrotnie zawierają dokładne lub bliskie pierwowzorom cytaty z Ewangelii. Niemniej musimy pamiętać, że to nie jest ani lekcja historii, ani teologii, tylko dzieło sztuki o charakterze częściowo apokryficznym i korzystające z licencji poetyckiej. A nie wszyscy mieli i mają to na uwadze, stąd też kontrowersje związane z Jesus Christ Superstar. Dla niektórych kamieniem obrazy był sam fakt, że o pasji Zbawiciela ośmielili się śpiewać jacyś długowosi hipisi, degeneraci i inni artyści, w dodatku na rockowo, a to przecież nie przystoi. I tym urażonym jakoś nie przeszkadzało, że popularny wizerunek Jezusa to długowłosy, brodaty mężczyzna w powłóczystych szatach i sandałach, mówiący o pokoju i miłości bliźniego. No, hipis jak malowany. Ale to oczywiście nie był największy problem. Pojawiały się zarzuty, że opera przedstawia Jezusa za bardzo jako człowieka, pełnego wątpliwości, wahającego się, bojącego się. I te zarzuty trafiały w sedno. Taki właśnie był zamiar Rice'a i Webera. Oni nie chcieli mitu na piedestale, chcieli pokazać człowieka z jego słabościami, zwłaszcza w obliczu spodziewanej kaźni i śmierci. Bo przecież według tego, co naucza Kościół, Jezus był Synem Bożym, ale był równocześnie człowiekiem. Czemu mielibyśmy w takim razie odmawiać mu ludzkich uczuć, ludzkich emocji? A jednak rock operę określano mianem świętokradczej, a stacja BBC zakazała nawet obecności albumu w jej rozgłośniach. Przeciwnicy grzmieli również na postać Marii Magdaleny, a zwłaszcza na sugestię, że między nią a Jezusem mogło być coś więcej. Jeśli chodzi o takie przypuszczenia, to były one snute dużo wcześniej, całe wieki wcześniej. Już w niektórych tekstach apokryficznych podkreślano szczególną więź między nimi. Przy czym w Jesus Christ Superstar nie ma wcale takich obrazobórczych podtekstów. Owszem, jest skryte wyznanie Marii Magdaleny, ale nigdzie nie ma przesłanek, że Jezus odwzajemnia to uczucie. A scena, w której kobieta obmywa mu stopy i namaszcza wonnym olejkiem, jest wzięta wprost z Ewangelii, aczkolwiek twórcy opery nieco pomieszali fakty. A dokładniej popełnili ten sam błąd, co wielu innych przed nimi i wielu innych po nich, a wszystko z winy papieża Grzegorza I, zwanego Wielkim. Otóż papież w swych kazaniach autorytarnie i błędnie połączył w jedną 3 różne postaci występujące w Ewangeliach. Pierwszą była Maria Magdalena, u której wiadomo tak naprawdę tylko to, że Jezus uwolnił ją od 7 złych duchów i odtąd była jego wierną uczennicą. Drugą była skruszona nierządnica, która według Ewangelii Świętego Łukasza swymi łzami obmyła stopy Jezusa. Trzecią Maria z Betanii, siostra Łazarza, która według Ewangelii Świętego Jana namaściła stopy Chrystusa drogim olejkiem nardowym i wytarła własnymi włosami. No a papież machnął kombo i z 3 zrobił jedną Marię Magdalenę, niegdyś cudzołożnicę, a po przemianie oddaną uczennicę Zbawiciela. I to błędne przekonanie ciągnie się za biedną kobietą od wieków.
Wracając do kontrowersji, budził je również sposób, w jaki pokazana została postać Judasza. Zamiast utartej narracji, że był to zdrajca, złodziej i generalnie straszny złol, Rice i Weber pokazali go jako najbardziej oddanego ucznia, tego, który najwięcej rozumie i najbardziej przejmuje się losem Jezusa, ale też jego uczniów i całego narodu żydowskiego. To człowiek rozdarty między lojalnością a pogardą dla tego, w kogo, jego zdaniem, Jezus zmienia się pod wpływem okazywanego mu uwielbienia tłumów. Judasz podziwia Chrystusa jako człowieka, ale nie wierzy w jego boską naturę. Mówiąc kolokwialnie, sądzi, że Jezusowi sodowa uderzyła do głowy i zaczął wierzyć, że jest synem Boga. Judasz pokazany jest jako postać tragiczna. Ktoś, kto tak naprawdę stał się marionetką w rękach Boga. Przed śmiercią pojmuje, że został wykorzystany do realizacji boskiego planu, ale nie rozumie dlaczego. I z przyjętej przez autorów perspektywy Judasz wzbudza współczucie, a może nawet sympatię. Nic zatem dziwnego, że takie podejście nie wszystkim odpowiadało. A ja dodam, że takie spojrzenie na Judasza też nie jest bynajmniej jakąś rewolucją. W podobny sposób przedstawia go chociażby apokryficzna Ewangelia Judasza, datowana na mniej więcej III wiek naszej ery. Warto dodać, że zarzuty dotyczyły nie tylko tego, co w operze przedstawiono, ale również tego, czego w niej zabrakło. A chodzi oczywiście o zmartwychwstanie. Zarówno płyta, jak i późniejszy film czy przedstawienia kończą się sceną ukrzyżowania, ewentualnie złożenia do grobu, co sugeruje kończący całość utwór instrumentalny. No i to jest zabieg, który można różnie interpretować. Jeśli przyjmiemy perspektywę twórców, że historia pokazana w Jesus Christ Superstar jest opowieścią przede wszystkim o człowieku, no to dość naturalnym jest, że kończy się wraz z jego śmiercią. Zresztą w całej operze nie mamy nigdzie sygnalizowanej boskiej natury Jezusa. Ja to odczytuję jako pozostawienie tego do osobistego rozstrzygnięcia przez każdego słuchacza czy widza. Jeśli wierzysz, że Jezus był Synem Bożym, wiesz, jak się wszystko dalej potoczyło. Jeśli jesteś zdania, że był to człowiek, jego historia kończy się tutaj. Chociaż w sumie nie, bo przecież ludzie opowiadają ją sobie i wciąż jej słuchają od ponad 2000 lat. Stała się prawdziwym hitem, a Jezus gwiazdorem, superstar. Ale oczywiście można to też interpretować jako negowanie boskości Chrystusa i przedstawianie go wyłącznie jako człowieka. Z tej perspektywy faktycznie dzieło Rice'a i Webera może budzić niechęć ludzi wierzących. Przy czym chyba warto w tym kontekście przytoczyć słowa papieża Pawła VI, który oglądał wersję filmową w 1973 roku na prywatnym pokazie przedpremierowym i po seansie powiedział: wierzę, że film ten przyciągnie do chrześcijaństwa więcej ludzi na całym świecie niż cokolwiek innego do tej pory. Nie wiem, czy papież miał rację, ale z pewnością Jesus Christ Superstar przyciągnął ludzi do sklepów, a potem do teatrów na całym świecie, tak jak to sobie Tim Rice i Andrew Lloyd Webber od początku wymarzyli. Dwupłytowy album wydano 16 października 1970 roku w Wielkiej Brytanii, a 26 października w Stanach. I w samej Ameryce w ciągu niecałych 3 tygodni sprzedano 1 000 000 egzemplarzy. Płyta wspięła się na pierwsze miejsce listy Billboard, a w następnym roku, 1971, zajęła pierwsze miejsce na liście Billboard 200 w wynikach całorocznych. Z kolei w Wielkiej Brytanii dotarła do miejsca 6. Szacuje się, że do tej pory w samych Stanach sprzedała się w nakładzie ponad 4,5 miliona sztuk, a na całym świecie jakichś 7-8. Z tego faktu szczególnie zadowolony musiał być Ian Gillan, ponieważ jego ówczesny menadżer Tony Edwards wynegocjował dla niego tantiemy w wysokości pensa od sprzedanego egzemplarza, zamiast proponowanej jednorazowej zapłaty w wysokości jakichś 100 funtów. Z samym projektem wokalista, jak wspomina, nie jest jakoś emocjonalnie związany, chociaż bardzo ceni sobie utwór Getsemani. Trudno mu się dziwić, skoro jego udział sprowadzał się do paru prób i kilku godzin w studiu. Z pewnością więzy byłyby silniejsze, gdyby Jan odgrywał rolę Jezusa również na scenie, ale nie przyjął proponowanego mu udziału w przedstawieniach ze względu na swoje zobowiązania koncertowe. Z podobnych powodów odrzucił też ofertę zagrania w wersji filmowej, aczkolwiek tutaj doszły jeszcze względy finansowe. Jan rozmawiał o swoim udziale z producentem Normanem Jewisonem i negocjacje szły całkiem obiecująco do momentu, gdy wokalista nie zapytał o wynagrodzenie. W odpowiedzi zaoferowano mu $1000 tygodniowo, a to było zdecydowanie poniżej jego oczekiwań. I nie chodziło o chciwość. Gillan zdawał sobie sprawę, że zaangażowanie w ten projekt oznaczać będzie kilka tygodni, o ile nie miesięcy, przestoju w działalności Deep Purple. W tej sytuacji interesowała go kwota,
która nie tylko wystarczy na jego wynagrodzenie, ale też zrekompensuje jego kolegom zastój w interesie. A że Purple kasowali wtedy i $20,000 za wieczór, negocjacje wskoczyły na zupełnie inny poziom. Zapytany wprost, Gillan rzucił kwotę $250,000, czym skutecznie zakończył rozmowy i swoją niedoszłą karierę filmową. Zakładam, że Marek Piekarczyk z TSA nie miał tak wygórowanych oczekiwań finansowych, dzięki czemu Jerzy Gruza zaangażował go do roli Jezusa w polskiej adaptacji wystawianej przez Teatr Muzyczny w Gdyni po raz pierwszy w 1987. Jeżeli ktoś z Was miał okazję oglądać tę wersję na żywo, dajcie znać w komentarzu, chętnie poznam Wasze zdanie. Jesus Christ Superstar to jest oczywiście jedna z tych płyt, które można skreślić programowo, z założenia. Bo śpiewają o Jezusie, a jestem niewierzący, niewierząca. Albo odwrotnie, bo śpiewają o Jezusie, a ja jestem wierzący, wierząca i nie podoba mi się ich podejście. Albo na przykład, bo nie lubię musicali. Czy rock oper. Jeśli zatem jej nie znacie, to zachęcam, żeby na chwilę zapomnieć o ewentualnych uprzedzeniach i dać jej szansę. Możecie się naprawdę miło zdziwić. A teraz dziękuję już za Wasz czas i uwagę. Zapraszam do oglądania innych odcinków Muzycznego Subiektywu, a także do komentowania, udostępniania, lajkowania, podbijania i subskrybowania. Dużo tego. Dzięki temu mus cały czas się rozwija. Zapraszam również na fanpage Muzycznego Subiektywu, a jeśli ktoś miałby ochotę postawić mi symboliczną kawkę, będzie mi bardzo miło, można to zrobić na stronie supi.pl. Linki znajdziecie w opisie odcinka i kanału. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazywane wsparcie, nie tylko finansowe, i do zobaczenia niebawem.